Witajcie na moim kanale. Dzisiejszy filmik to przepis na krem pod oczy, który powstał na prośbę jednej z Was. Dziewczyna o niku Megi skórę w okolicy oczu ma normalną, bez cieni pod oczami, a krem ma służyć do codziennej pielęgnacji skóry wokół oczu. Zdecydowałam się więc wykonać łagodząco nawilżający krem, w którym składnikami aktywnymi są lawenda, rumianek, kwas hialuronowy, gliceryna, olej kokosowy, skwalan i witamina E. Z kremu tego skorzystają również posiadaczki skóry suchej, podrażnionej i zmęczonej. Gliceryna i kwas hialuronowy odpowiadają za odpowiedni poziom nawilżenia i sprawiają, że skóra jest miękka i gładka. Substancje tłuszczowe jak olej kokosowy, skwalan i witamina E wpływają na wzmocnienie płaszcza lipidowego skóry i opóźniają procesy jej starzenia się. Dodatek ziół jak lawenda i rumianek wpływają łagodząco na skórę wokół oczu, łagodzą stany zapalne i podrażnienia, tonizują, odświeżają oraz zapobiegają powstawaniu obrzęków. Rumianek dodatkowo rozjaśnia skórę wokół oczu, sprawiając, że wygląda ona świeżo i promiennie. Krem nadaje skórze młodzieńczego wyglądu, pozostawiając ją nawilżoną, sprężystą, rozświetloną i odporną na czynniki zewnętrzne. W celu wykonania kremu do żaroodpornego naczynia wsypuję około 1 łyżkę suszonych kwiatów rumianku oraz suszonych kwiatów lawendy. Zioła zalewam około 50 ml wody destylowanej. Naczynie przykrywam i umieszczam na łaźni wodnej na około 10 minut, aż do momentu zaparzenia ziół. Oczywiście możecie wykorzystać świeże zioła lub zastąpić innymi i wykorzystać np. ziele świetlika, kwiaty habra bławatka, róży czy zieloną herbatę. Do kolejnego naczynia odważam 0,6 g emulgatora i 0,9 g alkoholu cetylowego. Nazwę wszystkich użytych przeze mnie składników i ich ilość znajdziecie w opisie pod filmikiem. Następnie odważam 6 g oleju kokosowego, który możecie podmienić na inny. Napar ziołowy zdejmujemy z łaźni wodnej i odstawiamy na kolejne 5 minut. Na łaźnię wodną przenosimy teraz fazę tłuszczową aż do całkowitego stopienia się składników. Z zaparzonych ziół odważamy 18,6 g. Zaczynamy mieszać rozpuszczone tłuszcze, stopniowo dolewając wciąż dobrze ciepłe zioła. Cały czas intensywnie mieszamy przez dłuższą chwilę. Z racji tego, że jest to krem pod oczy, zależało mi na otrzymaniu lekkiej konsystencji. Użyłam zatem mniej emulgatora i alkoholu cetylowego, dlatego też proces gęstnienia kremu przebiega wolniej. Kiedy krem wystygnie, umieszczamy naczynie na wadze i odważamy 1,5 g gliceryny roślinnej, półtora g skwalanu oraz 0,3 g kwasu hialuronowego. Ponownie mieszamy, aby połączyć wszystkie składniki. Następnie odważam 0,15 g witaminy E oraz szczyptę gumy ksantanowej. Guma poprawi smarowalność kosmetyku i utrzyma jego odpowiednią konsystencję. Wpłynie też dodatkowo na nawilżenie skóry. Jeśli konsystencja jest wciąż za rzadka, możecie dodać więcej gumy. Krem jest zagęszczony, nie jest jednak zwarty ani gęsty, co ułatwia rozprowadzenie kosmetyku na delikatnej skórze wokół oczu. Ostatnim krokiem jest dodanie 1% konserwantu, co w tym przypadku oznacza 0,3 g. Całość mieszamy po raz ostatni. Jeśli chcecie dodać olejku eterycznego, użyjcie 1, maksymalnie 2 krople. W przypadku skóry wrażliwej i naczynkowej lepiej jest nie stosować olejków, zwłaszcza na okolice oczu. Gotowy krem przenosimy do czystego i odkażonego spirytusem opakowania.
Ilość wykonanego kremu to 30 gram. Krem przechowujemy w temperaturze pokojowej, a jego ważność to okres do 6 miesięcy. Mam nadzieję, że przepis Wam się przyda, a tymczasem dziękuję za Waszą uwagę i do usłyszenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!